Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy ciasto truskawkowa bajka. Zaczniemy od spodu ciasta. I tutaj przygotowujemy sobie foremkę 24×38 cm. Wykładamy papierem do pieczenia, a na spód sam wykładamy herbatniki maślane. Spód wyłożony, więc masa jogurtowa teraz. Na masę jogurtową potrzebujemy 600 g jogurtu naturalnego, 200 ml śmietanki kremówki 30%, 80 g jurków kokosowych, 130 g cukru pudru, 4 łyżek żelatyny oraz 80 ml wrzątku do żelatyny. Przepis w formie tekstowej mogą Państwo znaleźć u nas na stronie kuchniamagdy.pl. Zaczniemy od żelatyny. Wsypiemy sobie te 4 łyżki żelatyny do miseczki. Zalewamy 80 ml wrzątku. Zostawiamy, żeby napęczniała. Jak napęcznieje, mieszamy tak długo, aż żelatyna rozpuści się w wodzie. Wtedy żelatynę zostawiamy, żeby wystygła. Żelatyna stygnie, a my w międzyczasie 80 g jurków kokosowych przesypujemy do blendera i będziemy je mielić. Można też zrobić to w innym urządzeniu. Chwilkę mielimy, żeby były drobniejsze i wtedy zostawiamy i zajmujemy się dalszą częścią. 200 ml śmietanki kremówki 30% wlewamy do miski i ubijamy. Jak zauważymy, że ona gęstnieje, dodajemy cukier puder i nadal ubijamy. Cukier puder połączył się ze śmietanką. Teraz dolewamy powoli jogurt, cały czas ubijając. Jogurt dodajemy partiami. Musimy wszystko wymieszać ze sobą. A po dodaniu jogurtu dodajemy 80 g jurków kokosowych i musimy połączyć wszystko ze sobą znowuż. W tym momencie dodajemy wystudzoną żelatynę. Wystudzoną to znaczy, jeżeli włożymy paluszek do środka, temperatura dla paluszka jest obojętna, możemy ją dodawać do naszej mieszaniny. Pamiętajmy też, że nie możemy przesadzić z studzeniem żelatyny. Ona musi nadal zachować konsystencję płynną. A wtedy odstawiamy mikser, wracamy do naszej foremki i wykładamy masę do foremki na spód na herbatniki. Po wyłożeniu masy musimy ją rozprowadzić po całej powierzchni spodu i wyrównać. Taką foremkę wstawiamy na razie do lodówki, żeby ta masa tężała. A my zajmiemy się masą truskawkową. A do niej potrzebować będziemy 400 ml śmietanki kremówki 30%, 600 g truskawek, 100 g cukru pudru, 4 łyżek żelatyny i 80 ml wrzątku do żelatyny. Znowu zaczniemy od żelatyny, czyli 4 łyżki żelatyny dajemy do miseczki, zalewamy 80 ml wrzątku, zostawiamy, żeby napęczniała. Jak napęcznieje, wymieszajmy wszystko do momentu, kiedy żelatyna się rozpuści, wtedy możemy zostawić do wystudzenia. W międzyczasie, jak żelatyna stygnie, my zajmujemy się dalszymi częściami tej masy. Do miski dajemy sobie truskawki umyte, pozbawione szypułek.
I teraz blenderem mielimy te 600 g truskawek. Jak wszystko dobrze zblendujemy, odstawiamy blender. Do miski dajemy 400 ml śmietanki kremówki, bezpośrednio wyjętej z lodówki, pamiętajmy, dobrze schłodzonej, i ubijamy na sztywno. Jak śmietanka zaczyna gęstnieć, dodajemy cukier puder i dalej ubijamy. Jak Państwo widzą, śmietanka mocno stężała już. Teraz dodajemy te 600 g zblendowanych truskawek w formie płynnej. Musimy wszystko bardzo dobrze ze sobą wymieszać. Masa w międzyczasie zmieni kolor, taki różowiutki. I kolejna żelatyna. Tak jak w poprzednim przypadku, żelatyna musi być wystudzona, czyli temperatura dla palca włożonego do środka jest obojętna. Wlewamy, mieszamy, pamiętajmy o spodzie, o bokach, wszystko musimy ekstra dobrze wymieszać. A jak to zrobimy? Odstawiamy mikser, wyjmujemy blaszkę z lodówki i na wierzch masy białej wykładamy masę różową. Partiami, żeby nic się nie poprzestawiało, poprzesuwało. Rozkładamy po powierzchni, wyrównujemy. Po wyrównaniu na górę pociętą na kosteczkę 6 truskawek dekorujemy wierzch. Taką blaszkę stawiamy do lodówki, przynajmniej na kilka godzin, żeby masy stężały. Jeżeli ciasto przytrzymamy przez 12 godzin, te herbatniki pod spodem będą miały szansę też zmięknąć. Jeżeli ktoś z Państwa nie zasubskrybował naszego kanału, zapraszam, a ja żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.